Czego spodziewać się po turystycznym centrum Nha Trang? O tym będzie dzisiejszy odcinek. Jak widać za mną jesteśmy przy samej plaży. Pełno tutaj biur podróży, agencji turystycznych, pośredników, kawiarni. Tak przy okazji kawiarnia za mną to taki wietnamski Star Bunio. Polecam, jeżeli chcecie się napić tutaj dobrej kawy. Fajne miejsce również, żeby kupić kawę na pamiątkę przed powrotem do Polski. Dobra, przechodzimy do konkretów. Co można znaleźć w centrum Nha Trang? W centrum znajdziecie oczywiście mnóstwo spa i salonów masażu. Cena za godzinny masaż taka w porządku to jest około 30-40 zł. Wiadomo, można trochę taniej, da się również dużo drożej. Mamy tu również przystanki komunikacji miejskiej. W mieście Nha Trang nie ma tramwajów, kursują natomiast autobusy, zarówno miejskie, jak i podmiejskie. Pomarańczowy sklep to taki odpowiednik Żabki i w części turystycznej będzie dobrym miejscem do kupna napojów, przekąsek czy suszonych owoców przed lotem do Polski. Skoro część turystyczna, znajdziemy tutaj również rękodzieło. W tym przypadku czarno-białe obrazki przedstawiające krajobrazy inspirowane otoczeniem Nha Trang. Cena za taki obrazek mniejszy to 200 000 dongów, czyli według dzisiejszego kursu jakieś 30 zł. I widzimy, że pan maluje te obrazki samodzielnie, własnoręcznie, więc nie jest to chińska masówka. Mamy tutaj również telefon kontaktowy. U pana możecie zamówić obraz na zamówienie, na przykład w oparciu o zdjęcie. Skoro jesteśmy na wakacjach, nie będziemy tracili czasu na pranie. W części turystycznej miasta Nha Trang znajdziecie całe mnóstwo pralni, tak jak ta widoczna za mną. A ile takie pranie trwa i ile kosztuje, już mówię. Z pewnością pranie nie potrwa 3 sekund, tak jak głosi nazwa, natomiast spokojnie wypiorą wasze brudy w ciągu tego samego dnia i jak widzimy na cenniku do 2 kg zapłacimy 40 000 dongów, czyli dziś jest to około 6 zł, 10 000 dongów, około złoty 50 zł. Resztę matematyki pozostawiam wam. Ruszamy dalej rozejrzeć się, co jeszcze możemy znaleźć w turystycznej części miasta Nha Trang. Znajdziemy tutaj apteki, więc bez problemu kupicie coś na ból głowy, ból brzucha, czy na przykład plasterek. Znajdziemy również sklepy wielobranżowe, tak jak ten widoczny przed nami. W tym sklepie oprócz produktów spożywczych, jak widać ten specjalizuje się w napojach, kupimy również zabawki, karty do telefonu, czy na przykład buty. Uczulam tylko, żebyście nie nabrali się na to, że takie buty będą markowe, mimo że mogą posiadać jakieś ładne logo. Tu natomiast mamy stoisko z owocami i bardzo przejrzysta sytuacja. Tacka chlebowca, 25 000 dongów. Jeżeli nie jesteście pewni, czy dacie radę zjeść duriana, polecam zacząć od chlebowca. Podobny, choć mniej intensywny smak. Mamy również ananasy za 30 000, smocze owoce, zarówno czerwone, jak i białe po 15 000, pomelo za 30 i bardzo mocno dojrzałe mango po 20. W tym samym miejscu, a nie, przepraszam, lokal obok, pani wszystkie te owoce zamieni w soczki. Możemy tutaj również wymienić pieniądze i kurs w takich miejscach zwykle będzie lepszy niż w banku, choć najlepiej udać się do dużych sklepów jubilerskich. I tak jak wspominałem wcześniej, kupując tutaj buty, odzież, galanterię i tak dalej, proszę nie sugerować się ładnym logo. Natomiast ceny będą atrakcyjne, pod warunkiem, że odpowiednio się potargujemy. Mamy kolejny sklep sieci 79 i jak widać cieszą się sporym zainteresowaniem wśród turystów. W centrum Nha Trang, o co często pytacie, nadal znajdziemy sporo napisów cyrylicą. Wynika to z historii tego miasta. Byłbym zapomniał o bardzo ważnej rzeczy dotyczącej tych niewielkich sklepów wielobranżowych w części turystycznej. Moi drodzy, w takich sklepach często kupicie również lód. A bardzo taki lód się przyda, jeżeli wybieracie się na przykład z hotelu na plażę. Jak ten lód znaleźć? Wypatrujcie napisu Banda. Oznacza on sprzedam lód
Duża reklamówka lodu to będzie wydatek między złoty 50 a 3 złote. Jeśli chodzi o tradycyjne słomkowe kapelusze Nonla, tutaj nie najgorsza cena, bo 60 000 kosztuje taki malowany, a taki gładki możecie kupić już za 3 złote, choć w części turystycznej będzie pewnie troszkę droższy. Natomiast para klapek to wydatek 120 000 dongów za te brązowe i 70 za japonki. Przypominam, 10 000 dongów to około złoty 50. Roy, mam już na głowie okulary, także mówię pani, Roy, madam, mam już brzydkie okulary mam, ale nie chcę od pani kolejnych. Oczywiście w turystycznej części miasta bez problemu znajdziecie miejsca wynajmujące motocykle. Pamiętajcie tylko, że do poruszania się nimi po Wietnamie potrzebne jest odpowiednie prawo jazdy międzynarodowe. Jeżeli go nie macie, możecie wynająć motorower albo skuter elektryczny. Pod hotelami znajdziemy nie tylko spa i masaże, ale również usługi kosmetyczne, na przykład fryzjerów czy panie zajmujące się upiększaniem paznokci. A po drugiej stronie ulicy mamy tradycyjną świątynię i budynek chyba troszeczkę inspirowany architekturą Gaudiego z Barcelony. Mamy również uliczną kawę i uliczne jedzenie, w tym przypadku makaron. A po drugiej stronie ulicy coś dla amatorów mocnych wrażeń. Według mnie fajnym doświadczeniem, raczej dla panów, będzie wizyta u takiego ulicznego fryzjera. Na pewno budżetu to nie zrujnuje, bo za strzyżenie zapłacicie około 4-5 zł, a ci, którzy są naprawdę odważni, mogą poprosić również o czyszczenie uszu. Centrum Nha Trang będzie również najlepszym miejscem, jeżeli nie posmakowała wam, choć to mało prawdopodobne, kuchnia wietnamska i chcielibyście zjeść na przykład danie kuchni indyjskiej, czy danie tutaj daleko, więc przybliżmy kuchni greckiej. Tego typu wynalazki bez problemu znajdziecie w centrum miasta Nha Trang. Tak jak wspominałem przy wcześniejszym sklepie sprzedającym buty, proszę nie sugerować się nawet najpiękniejszym logo. Para tych gumowych chodaków powinna tu kosztować około 30, maksymalnie 40 zł, bo z tym logiem zielonym nie mają nic wspólnego. Dla ciekawskich jeszcze dzisiejszy kurs wymiany walut. Mamy tutaj kurs dolara, kurs wona koreańskiego i kurs chińskiego juana. Często pytaliście mnie o sklepy z jedwabiem, a ja nie potrafiłem udzielić odpowiedzi. Dziś, nagrywając odcinek, przypadkiem znalazłem sklep, więc nie wiem jak z cenami i jakością produktów. Natomiast sklep z jedwabiem, troszkę może zabawna dla Polaków nazwa, ale można sobie zanotować. Przyjrzyjmy się też adresowi: ulica Quang Hai. No i wyroby jedwabne, niczego sobie. Pod warunkiem, że to prawdziwy jedwab, ale złote hafty robią wrażenie. W moich wcześniejszych odcinkach wspominałem, że będąc w Nha Trang lepiej nie kupować owoców morza od pań, które sprzedają je na plaży, dlatego że owoce morza u tamtych pań zwykle są po pierwsze drogie, po drugie nie najświeższe. Gdzie te owoce morza zjeść? Najlepiej w restauracjach tego typu, które mają akwaria z rybami i innymi owocami morza. W menu mamy podaną cenę w zależności od wagi i wybranych zwierząt. Produkty są ważone, przyrządzane i tak można kosztować pysznych owoców morza. A jeżeli nie chcemy takiej typowo wietnamskiej restauracji, no to idealnym miejscem w Nha Trang będzie restauracja Tuan's Kitchen. Mają 2 lokale i serwują tam bardzo duże porcje bardzo przystępnych dań. Cena za danie od 15 do 20 zł. Zjecie tam m.in. pyszne, świeże lub grillowane ostrygi. Zjecie dania kuchni wietnamskiej, dania kuchni tajskiej, bardzo dobre steki z tuńczyka, czy na przykład stek ze strusia.
Polecam odwiedzić chociaż raz, kiedy będziecie w Nha Trang. Tu mamy rower sprzedawcy galanterii skórzanej. Proszę się nie sugerować wzorem skóry krokodyla. Z krokodylem nie ma to nic wspólnego i w sumie ze skórą również. Tutaj mamy atrakcję, która może zamienić się w pułapkę, czyli rikszę rowerową. Zwłaszcza wieczorami w Nha Trang kierowcy tych riksz bardzo aktywnie zachęcają do skorzystania z przejażdżki. Nie powiem, ma to swój urok, ale problem pojawia się przy negocjacjach cenowych. Proszę się bardzo dobrze upewnić przed zajęciem miejsca w rikszy, ile będzie kosztowała przejażdżka i co dokładnie obejmuje. Obeszliśmy prostokąt ulic o boku, tym dłuższym mniej więcej 200 metrów i wylądowaliśmy ponownie przy plaży. Przy plaży znajdziecie takie troszeczkę lepsze bary i restauracje. Jeden z nich ma nawet basen, więc fajna sprawa, jeżeli jest to coś, czego akurat szukacie. Ja szukam odrobinę cienia, także przechodzimy przez ulicę, ale wyłączę nagrywanie, bo w Wietnamie należy bardzo uważać, spacerując blisko ulicy, na złodziejaszków na motocyklach, którzy rozpędzeni mogą wyrwać nam telefon, zanim zdążymy zorientować się, co się stało. Także do zobaczenia po drugiej stronie ulicy. Udało się przejść przez ulicę, choć przechodzenie przez ulicę w Wietnamie wydaje się trudniejsze niż jest w rzeczywistości. Jak zrobić to prawidłowo? Przede wszystkim proszę pamiętać, że nie mamy tutaj pierwszeństwa jako piesi, więc nie oczekujmy, że ktoś się zatrzyma, nawet jeżeli będziemy już na jezdni. Ale wystarczy iść tutaj spokojnym, statecznym krokiem i uczestnicy ruchu będą nas omijali, więc nie czekajmy na przejściu, tylko rozejrzyjmy się i powoli zacznijmy przekraczać jezdnię. Znajdujemy się teraz na nadmorskiej promenadzie, największym, najdłuższym i według mnie najładniejszym parku w mieście Nha Trang. Natomiast na temat tej promenady nagrałem już parę odcinków, także jeżeli ciekawi Was, która plaża w Nha Trang jest najlepsza, albo co tutaj można zrobić i zobaczyć, to zapraszam do wcześniejszych materiałów. W mieście Nha Trang mamy również atrakcje, o których nie przeczytacie w żadnym przewodniku, na przykład pociągową ulicę, taką jak ta w Hanoi, tylko zupełnie nieturystyczną i nigdzie jeszcze nie opisaną. Mamy tutaj też manufaktury makaronów ryżowych i różnych innych ciekawych produktów. Także napisz w komentarzu, o czym chcesz obejrzeć kolejny odcinek dotyczący Wietnamu i pięknego miasta Nha Trang. Nadmorska promenada lubiana jest przez lokalnych mieszkańców i lokalne szkoły. To miejsce na lekcje WF-u na świeżym powietrzu. Klasa właśnie kończy zajęcia i prawdopodobnie udają się na parking, bo przy promenadzie, o czym również wspominałem we wcześniejszych filmach, znajdziemy bezpłatne oraz płatne parkingi. Taki płatny to wydatek około 60 groszy za cały dzień parkowania. Natomiast wydatek za kolejkę linową, którą możemy się dostać, o tam widać w oddali kolej linową nad morzem, do wyspy z parkiem rozrywki Vin Pearl, wydatek za bilet na taką kolejkę to jest około 200 000 dongów, czyli 30 zł. W tej cenie przeprawiamy się na wyspę i z powrotem piękną kolejką linową i możemy sobie pospacerować po makiecie europejskiego miasta, która znajduje się już na wyspie. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z parku rozrywki, wydatek będzie 4 razy większy, ale w cenie biletu również będzie przejazd koleją linową. Jeżeli materiał się podobał, zostaw łapkę w górę i udostępnij go swoim znajomym. Na dziś to już wszystko, więc dziękuję za uwagę i dobrego dnia.